Fomapan 400 jako film IR. Fomapan 400 jako film do fotografii w podczerwieni? Jak się do tego zabrać? Czego koniecznie potrzebujesz? Zaczynajmy. Sprawdzimy, czy Fomapan 400 się spisze jako film do fotografii w podczerwieni. Dlaczego Fomapan 400, a nie Fomapan 100? Jak porównamy sobie oba te filmy, to Foma 400 wychodzi bardziej super panchromatyczna niż panchromatyczna, a Foma 100 bardziej jako ortopanchromatyczna. Co ciekawe, jak rzucimy okiem do ulotki Fomapan 200, to zauważymy, że Foma 200 oraz Foma 400 wedle datasheet są uczulone tak samo. Więcej o Fomie 100 i 400 znajdziesz na moim kanale. Oprócz tego będziemy potrzebowali filtr 89B, statyw i wężyk spustowy. Pierwsze 3 klatki naświetlam na 250, 400 i 800 ASA bez filtra. Film został wywołany wyrównawczo w rozcieńczeniu 1:100. Jaki uzyskaliśmy efekt? Ciężko rozróżnić, która klatka jak była naświetlana, więc teoretycznie nam się udało. A jaki byłby wynik, gdybyśmy wywoływali wedle tabeli producenta? Sprawdzimy to następnym razem. Dokonuję pomiaru dla 400 i otrzymuję czas 1/500 oraz f16,2. Domykam do f22 i wychodzi mi 1/250 dla ASA 400. Zakładamy filtr i naświetlamy. Zaczynamy od korekty plus 3 EV. Czas 1/15 sekundy. Praktycznie zero informacji o obrazie. Plus 4 EV. Czas 1/8. Pojawiają się pierwsze detale obrazu, ale to nadal stanowczo za mało. 4 EV to wartość, o jaką należy skorygować naszą ekspozycję z filtrem 89B, fotografując na filmie do fotografii w podczerwieni. Lecimy dalej. Plus 5 EV, 1/4 sekundy. Tutaj już możemy dostrzec mniej więcej, jak wygląda nasz kadr, ale to nadal zbyt mało, aby uznać to za poprawną ekspozycję. Plus 6 EV, 1/2 sekundy. Jest już znacznie lepiej, ale to nadal za mało. Wartość 6 EV stosują z powodzeniem moi znajomi, którzy fotografują na Roleju IR400 i taka korekta się im sprawdza. Tutaj ze względu na to, że Fomapan 400 nie jest filmem do fotografii w podczerwieni, musimy wpuścić jeszcze więcej światła. Plus 7 EV, 1 sekunda. Powolutku zaczyna nam się podczerwień przebijać, ale jest to ledwo zauważalne. Nasze niebo jest znacznie ciemniejsze jak przy ujęciu bez filtra. Plus 8 EV, 2 sekundy. Pewnie wielu z Was w tym momencie powiedziałoby stop i stwierdziło, że wystarczy. Tutaj nasz kadr wygląda już całkiem sensownie. Nawet na niebie zarejestrowały się kropki od papieru, który chroni film przed światłem. Plus 9 EV, 4 sekundy. Tutaj nie widać większej różnicy, a to prawdopodobnie dlatego, że natężenie światła uległo zmianie. Zdjęcia były robione w połowie maja przed godziną 12, więc nie było to w dniu przesilenia letniego w samo południe. Taką informację należy mieć też na uwadze. 10 EV, 8 sekund. Tutaj już się w bronice kończą długie czasy i naszym oczom ukazuje się taki oto efekt. Trawa oraz korony drzew stają się jaśniejsze, niebo również robi się coraz jaśniejsze. W tym momencie przystępujemy do eksperymentu i będziemy naświetlać w minutach. Ustawiam przysłonę f8 i ustawiam czas na 1 minutę. I naszym oczom ukazuje się taki kadr. Co poszło nie tak? Dwie sprawy. Zapomniałem zasłonić szczeliny na Dark Slide, co widać po negatywie, oraz zapomniałem zakryć wizjera, przez który nam też może wpaść światło. 2 minuty, 4 minuty i 8 minut. Tutaj niestety błąd z mojej strony. Trzeba będzie to powtórzyć. Porównajmy sobie dwie klatki z filtrem i bez filtra i wysnujmy wnioski. Fomapan 400 nie jest filmem do fotografii w podczerwieni, jaką znamy z doświadczenia. Niemniej jednak w pewnej ilości rejestruje zakres tych fal. Możemy go użyć jako pomost między filmami panchromatycznymi, a tymi do fotografii IR i uśrednić. Efekt finalny ocencie sami i dajcie nam o tym znać w komentarzu pod filmem.